Niedziela, 8:30. Dzisiaj pospaliśmy trochę dłużej, no ale trochę też dlatego, że mieliśmy wczoraj środkówkę. Na szczęście mecz nie był zbyt długi, więc 8:30, a nie 9:30. W każdym razie zapraszam. Najlepszy moment w ciągu dnia. Powolny spacer, bez spieszenia się, bez ciśnięcia na określoną godzinę, na określone miejsce. Krok po kroku. A jeszcze lepiej, że z psiulkiem. Kiedyś któryś z moich widzów napisał żartobliwie o mnie, że jestem technokratą. Ale tak sobie o tym myślałem i wyszło mi, że ktoś przyszedł do mnie pewnego dnia, powiedział mi, że daje mi tam, nie wiem, 7 milionów złotych. Tak sobie kiedyś mniej więcej szacowałem, że to by mi stykło do końca życia. I mówi, dostajesz 7 milionów złotych, ale nie możesz dotknąć do końca życia komputera. Ja się pytam, a mogę używać telefonu? To zwykłego taki telefon, że się dzwoni, rozmawia i SMS-y, taki dump phone. O, nie smartfon, tylko dump phone. Jeska, nie bądź do błota! I psiulek właśnie zanurkował. No i jakby się zgodził. Czyli nie smartfon, nie komputer, ale taki prosty telefon. Zadzwonić coś SMS-a, to ja mówię, biorę to. I byłbym szczęśliwym człowiekiem. Poszedłbym do sklepu, kupiłbym sobie maszynę do pisania mechaniczną albo jakieś dobre pióro. W sumie mam nawet fajne pióro, mam fajny zeszyt. I bym chodził, zaglądał na drzewka, pisałbym, wysyłałbym listy. Zwykłe listy, nie e-maile. Kartki na urodziny. No. Także czy ja jestem technokratą? Chyba jestem technokratą, ale to z przymusu. Przedzieramy się przez dżunglę. No, prowadź mój psie tropiąco obronny róże. Porzucone torowisko. Jak w stalkerze. Naprzód, moja wierna psino. I oczywiście zaplątujesz się. O, wyplątujesz się? No, naprzód. No, ale wracając do przemyśleń dla Was sprzed kilku sekund, dla mnie sprzed kilkunastu minut, tak naprawdę nie komputery są winowajcami, czy tam elektronika, no bo są odtwarzacze płyt CD, są odtwarzacze płyt DVD, są książki elektroniczne. Natomiast problemem jest jak zwykle to, jak wpadliśmy w pułapkę konsumowania treści. Dobra, koniec marudzenia, możemy przejść do widoków, a ja po prostu przy najbliższej okazji, jak mi tutaj zaproponuję 7 milionów za brak używania komputera, to wynegocjuję z nim, żeby to było 7 milionów za brak używania internetu. I tak będą wszyscy zadowoleni.
A najnowsze odcinki daily vloga będę mógł nagrywać, montować. Będę wysyłał komuś na płytach DVD i będzie je sadowo umieszczał na kanale, którego nawet nie będę świadom, gdzie jest i jak wygląda. To jest chyba najlepszy deal. To są chyba najwyższe drzewa w Odmuchowie, mam wrażenie. Albo jeżeli nie najwyższe, to tak fajnie wyeksponowane. W Alei Dębów są grube drzewa. One trochę inaczej wyglądają. Może są w sumie wyższe, ale mają gęstsze. O nie, Eska, nie pij tego błota. Mają trochę grubsze te gałęzie, więc ich nie widać. A to są takie fajne, wąskie drzewa. I to jest taka brama. Te dwa. Ale ekstra. I ta wilgoć leśna. To jest coś. Nie idziemy na kałużę, omijamy Eska, nie. No, ominęłaś tym razem. Tylko się rzucasz, kiedy ja nie widzę. Przynajmniej relaksująca gra światła i cieni. To chyba też się podoba. No, chodzenie z kamerą zdecydowanie ułatwia mi praktykę uważności, bo troszkę większą motywację mam, żeby zauważać, co się wokół mnie dzieje. No, dla samego siebie to czasem po prostu ignoruję. A co będę to rozmyślał o jakimś ładnym cieniu. Ale jak jeszcze mam motywację, że to dla siebie z przyszłości nagrywam jeszcze przy okazji dla jakichś ludzi w internecie, to wtedy już się warto pochylić, pofatygować, wyciągnąć kamerę z kieszeni, złapać te kilkadziesiąt sekund. Ale jeszcze wracając do fantazji. Widzę lukę w moim rozumowaniu, bo te 7 milionów to powiedzmy starczyłoby na takie życie sensowne do końca życia. A tu jeszcze przecież wieża ciśnień. Trzeba byłoby mnie jakoś sobie ogarnąć. Nie wiem, jak taka wieża ciśnień mogłaby kosztować z 2 miliony złotych. Tak strzelam. Zostałoby 5 na remont. Ale absurdalne. No, to jest fajny, monumentalny budyneczek. A teraz uwaga. Dobra, gdzie ja teraz pokazuję? Za 100 punktów pytanie. Czy będzie widać? Widać chyba. Przychodnikowe jabłuszko. Myślałem, że żyjemy w takich czasach, że już żadne jabłuszko się nie uchowa przy chodniku, a to jednak. Jakby nie to, że zamknąłem okno żywieniowe, to bym jeszcze sobie może spróbował. Wygląda smakowicie. Nie wiem, służby porządkowe w Odmuchowie najwyższe obrotach działają w niedzielę, bo dzisiaj rano ten znak był na chodniku, a dzisiaj już tylko trochę, a teraz już tylko trochę podchylony. Pochylony. A to jest wciąż ten sam dzień. No, to jestem pod wrażeniem. A spacer wciąż trwa. Jesteśmy gdzieś chyba w połowie, nie? Chodź. A teraz pójdziemy tajną ścieżką na wał jeziora. Tajną i ścieżką. Jak jest ścieżka, no to nie takie tajne. No, dalej. No idzie się. Śmiało.
Po lewej rzeczka, a po prawej resztki płotu. Jakieś fabryki. Była jakaś fabryka kiedyś. No i to jest taki właśnie przesmyk między tym dawnym płotem a rzeczką. No dalej. I co ciekawe, prowadzi do całkiem legitnego mostku i całkiem legitnego wejścia na wał. I tu kiedyś zresztą szedłem nawet, tylko że w drugą stronę. Ale już nie pamiętam zupełnie w którym odcinku. Jakimś chyba całkiem jesiennym albo zimowym nawet. No dalej. No tam jest jeszcze bardziej tajemnicza ścieżka, ale nie wiem w sumie dokąd prowadzi. A my idziemy tym mostkiem. O, wejdziesz po schodkach? No i brawo. Tutaj miejsce na ognisko. I wejście na wał. Ale tutaj już kamerę wyłączę, bo tabliczka, uwaga, śliskie schody. No i wyszliśmy. O, kaczki nawet są. Kaczki, kaczuszki. Fajnie. I nasz cel to jeszcze do elektrowni i później spacer wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Jak patrzyłem w rzeczywistości na tą elektrownię, to nie wyglądało tak ładnie, więc myślałem, że ujęcie będzie słabe. Ale teraz jak patrzę przez ekran kamery, to widzę, że fajnie widać prześwietlenie wnętrza tego budynku. On w ogóle przypomina mi bardzo budynek Heroes of Might and Magic trójki. Tam był chyba taki śnieżna kraina, śnieżna armia. I tam był chyba taki ostatni budynek, w którym się rekrutowało tytany. Wyglądał bardzo podobnie. A w tym roku jeszcze nie byliśmy na przejściu przez elektrownię. W zeszłym roku tutaj z Pawłem nagrywałem. Jeszcze chyba inną kamerą. Dobra, SK, ale ty idź lepiej przy mnie. Nie chciałbym się tutaj na sznurku wyławiać. Ciekawe, czy niedługo go zamkną, to przejście na zawsze już. Te ustawy o obronności. A tutaj słychać chlupot wody. Jakby zaraz coś wielkiego miało wypłynąć. Nie wiem, czy to słyszycie. Co ciekawe, nie widać fal. Nie, no trudno widać. Wow. No, może jeszcze nietypowe ujęcie na Nysę Kłodzką. To miejsce jest wyjątkowo szeroka. Fajnie. Dobra, wracamy. Chodź, Eska. Eska mi zastrajkowała. Chodź. Chodź, jeszcze troszkę zostało. Teraz właśnie wchodzimy do drugiego lasu odmuchowskiego w Odmuchowie. Wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Czyli robimy taki tour de lasy odmuchowskie. Kiedyś tę trasę chciałbym przebiec. To jest taki mój mini cel. W sumie jak musiałem policzyć. A, nie włączyłem trackera, to nie wiem. Ale kiedyś ją zmierzę. Wstałem, że będzie gdzieś około 10 km. To byłoby dobre, żeby tak przebiec, bo ja biegam 5, więc to byłoby niezłe wyzwanie. No. Wraz z tym mostkiem opuszczamy strefę drzew na dzisiaj. Fajny był to spacer. Jeżeli na coś przeznaczać niedzielę, to na taki właśnie spacer. Także dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię już na jakiś kolejny, niekoniecznie jutro, ale może kiedyś wrócisz. Dzięki, hej!